Nie mogę powstrzymać uśmiechu. Nie mogę, bo naprawdę niewiele jest samochodów, które darzę bezwzględną miłością, a przed którymi jednocześnie czuję ogromny respekt, a których wręcz się boję. Co więcej, niewiele jest tak rzadkich samochodów, bo to, co stoi teraz za mną w garażu, powstało w liczbie 750 egzemplarzy. Na cały świat, nie na Europę, nie na Polskę, nie na Amerykę Północną, tylko na cały świat. A 750 egzemplarzy i mieć jeden z nich w garażu i jeszcze taki, którego człowiek się naprawdę boi, to naprawdę duże szczęście. Drodzy widzowie karoserii, Mercedes AMG GT z literką R na końcu. A R w tym wypadku oznacza, że system. A jak to się stanęło że taki wyjątkowy egzemplarz zaparkował u nas na podjeździe? Ano tak to się stanęło że znamy się dobrze z Fundacją Fun & Drive. Jej samochody już kilkukrotnie u nas występowały. I tym razem też nie bez powodu tutaj zaparkował Mercedes AMG GT-R. Ponieważ Fundacja Fun & Drive po raz kolejny zbiera na karetkę pogotowia. Tę karetkę pogotowia dostanie Stronie Śląskie dotknięte powodzią. Co to ma wspólnego z AMG GT-R-em? Ano tyle ma wspólnego, że możecie przejechać się na prawym fotelu tego samochodu. Co więcej, możecie odbyć szkolenie sportowe w Mercedesie AMG C43 na torze Łódź z profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Te dwie rzeczy są połączone w pakiecie i dwie osoby z Was mogą taki pakiet wygrać. Co trzeba zrobić? Trzeba wpłacić kasę, która pozwoli Fun & Drive kupić tę karetkę. W opisie do odcinka znajdziecie link, w którym wszystko jest opisane. Czyli sprawa wygląda tak. Kto daje największą wpłatę na karetkę, ten dostaje przejażdżkę tym samochodem na prawym oraz szkolenie w Mercedesie AMG C43. Druga osoba robi wpłatę, ona nie musi być najwyższa, ale musi jednocześnie przy tej wpłacie na Się Pomaga zamieścić najciekawszy komentarz, który oczywiście uznamy subiektywnie za najlepszy. Nie będzie żadnego losowania, tylko ma być to po prostu zajebisty komentarz. I te dwie osoby wygrają ten pakiet. A Stronie Śląskie będzie miało karetkę. Przez 2 tygodnie zbieramy te komentarze, czyli od momentu publikacji tego odcinka macie 2 tygodnie na dokonanie wpłaty i zamieszczenie komentarza. Na karetkę potrzeba jest bańka, także klikajcie w link i wpłacajcie, bo jest o co walczyć. A teraz przechodzimy do tego cudeńka. Wiesz, czemu w ogóle powstał GT-R? Żeby dostać Porsche? Dokładnie tak. W 2016 roku Mercedes sobie wymyślił i powiedział wprost: naszym celem, robiąc GT z literką R, jest objechanie 911 GT3 RS na Nürburgringu. I udało im się to. I potem Porsche, żeby w ogóle mogło znowu nawiązać konkurencję z AMG, musiało wypuścić 911 GT3 RS z dopiskiem w wajzach, czyli ze specjalnym pakietem, dzięki któremu była lżejsza, sztywniejsza i rzeczywiście pokonała wtedy AMG GT-R o całe 0,8 sekundy w zielonym piekle. Zresztą, niewiele, ale... Zresztą jak debiutował GT-R, to zadebiutował w pięknym zielonym kolorze. Już wtedy nazywano go zielonym diabłem, no bo wiadomo, Nürburgring to zielone piekło, więc stricte był nawet dopracowywany na tym torze po to, żeby złoić Porszaka i mu się to udało, coś niesamowitego. Ale w związku z tym, że musiano się do tego naprawdę dobrze przygotować, do tego łojenia, to ten samochód względem GT i GTS-a, który był ciut wzmocnioną wersją, gruntownie zmodyfikowano. To nie jest tak, że tylko dołożono tutaj dodatkowych 75 koni i 50 Nm. Auto straciło na wadze 15 kg, dostało zupełnie nową aerodynamikę, przebudowano mu podwozie i nadwozie, bo wyobraź sobie, że z przodu jest o 46 mm szersze, a z tyłu 57 mm szersze, żeby ten rozstaw kół zwiększyć. W zawieszeniu pojawiły się wahacze z kutego aluminium, żeby było lżejsze, ale jednocześnie wytrzymalsze. Wyobraź sobie, że nawet z tyłu drążek stabilizatora jest grubszy, ale jednocześnie pusty w środku, drążony. Nieprawdopodobne. Stary, po prostu wykonano taką robotę, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Aerodynamika to było coś, co specjalnie dopracowywano. Zaraz Ci to pokażę. Tutaj zwiększono masę tego przedniego splittera o 2 kg. A wiesz dlaczego? Ponieważ tutaj pojawił się taki gumowy kaftan, można go odciągnąć, taki splitter. W momencie, kiedy jesteś w trybie Sport Plus,
albo w momencie, kiedy przekraczasz pewną prędkość, albo w momencie, kiedy sobie uruchomisz to klawiszem tam na środkowej konsoli, to wyjeżdża o parę centymetrów i przy 200 na godzinę powoduje dodatkowy docisk 40 kg na przodzie. Dodatkowo go przysysa po prostu do jezdni, żebyś mógł szybciej choćby pokonywać łuki z lepszą kontrolą samochodu. Do tego z tyłu, tutaj pojawiła się skrętna oś. Wiesz, jaki jest tego i wychył tej tylnej skrętnej osi? 1,5 stopnia jedynie. Czyli nie zauważysz tego gołym okiem, ale okazało się, że na Nürburgringu, jak to testowano, to na każdym zakręcie, który pokonywało się z prędkością powyżej 100 na godzinę, bo wtedy ta oś skręca w tym samym kierunku co przednia i delikatnie masz lepsze panowanie nad samochodem, na każdym zakręcie urywano 0,1 sekundy. Tylko dzięki takiemu rozwiązaniu. Taki mały szczegół, półtora stopnia. Z tyłu każdy tutaj element, który widzisz, ma coś do wykonania. To odprowadza ciepło od hamulców i od kół. Tu zobacz, to nie jest tak, że to jest puste, tędy też przepływa, a w zasadzie wylatuje powietrze. Tutaj masz wydech, który ma jeden tłumik tam pod spodem, ale aż 3 końcówki. Tu jest centralna, 2 boczne i wszystko to, zobacz jak to jest głębokie. To jest prawdziwy dyfuzor. Większość producentów, nawet Porsche, jak robi tego typu samochody, tylko nie mówię oczywiście o GT3 RS-ie, ale choćby o turbo, to potrafi być wszystko fejkowe i nie spełniać żadnej funkcji. A to zobacz jak daleko tam sięga, prawie do tylnej osi. Skrzydło nie jest aktywne, czyli nie zmienia swojego położenia zależnie od prędkości warunków jazdy, ale możesz je sobie regulować, zależnie od tego, czy potrzebujesz większej prędkości maksymalnej, a w tym wypadku to 317 na godzinę, czy potrzebujesz lepszego docisku tylnej osi. To, co bardzo też mi się podoba, to to, że od samego początku projektowano go jako samochód przeznaczony do motosportu. A wiesz, co robi się w motosporcie? Silnik wrzuca się z przodu, ale na przykład skrzynię daje się z tyłu. To jest tak zwany układ transaxle. Żeby lepiej wyważyć auto, efekt tego jest taki, że mamy 47% masy na przodzie, 53% na tyle w wersji coupé. Trochę się zmieniły te parametry w kabriolecie, na jego korzyść, bo mamy 50-50 przez to, że mamy 80 kg cięższe auto. Tu pojawiły się, zresztą zobaczymy, czy jest to widać. Nie, tego tutaj nie jest widać. To jest gdzieś tam w środku taka specjalna rozpórka krzyżowa, która usztywniła tylną część nadwozia. No ale cały mechanizm dachu i tak dalej znalazły się z tyłu, w związku z czym mamy lepszą proporcję tych mas, czyli 50/50. A teraz pójdę po jedną rzecz. Magnes. A wiesz czemu? Domyślam się, bo pewnie jest połowa tutaj rzeczy z aluminium. Nie połowa. Albo dura aluminium. 90% całego auta jest wykonanych nie ze stali, tylko 10% jest ze stali. Całe poszycie jest z aluminium, ale w wersji coupé zrobiono jedynie stalową pokrywę bagażnika. A to dlatego, żeby znowu zachować tę proporcję mas 47-53. Ciekaw jestem, bo takiej informacji nie znalazłem, czy tutaj pozostała też tylko stalowa pokrywa tego bagażnika. Błotnik amelinium, drzwi amelinium, tego się nie pomaluje. No wszystko tutaj jest aluminiowe. Nawet zobacz, jak tu przyłożysz na progach, to wszystko jest aluminiowe. I z tyłu w tym wypadku klapa bagażnika też jest aluminiowa. No, Pojawił jak się dochodzi mechanizm dachu, składanego dachu, to trzeba było odelżyć troszkę tutaj ten tył, w związku z czym już w wersji Roadster zainstalowano tutaj aluminiową, a nie stalową klapę. Nic, nawet kawałeczka nie ma prawdziwej stali. Jest. Pa, jak to się otwiera. A do wiesz, pionu, jak w każdym mercu. co? Tak, po to, żebyś miał z boku lepszy dostęp do silnika, bo silnik w tym wypadku zaczyna się tutaj w tym miejscu. Jest mocno przesunięty w kierunku kabiny. Tu bardzo ładnie widać z mojej pozycji. To jest tak naprawdę auto z centralnie umieszczonym silnikiem, tylko centralnie umieszczonym z przodu. Tutaj można byłoby się sugerować, że tu się zaczyna silnik. Nie, ale tutaj masz co? Kolektory, tak? Kolektory, filtry, zbiorniczki, wspomaganie. Tak jest. Kilka innych pierdół. A prawdziwy motor zaczyna się dopiero w tym miejscu, czyli zdecydowanie za przednią osią, a w zasadzie za całym kołem już, bo tak jak tu w tym miejscu mamy oponę, to tutaj nam się zaczyna ten motor. No i tak jak mówiłem, wzmocniony względem wersji GTS o 75 koni, czyli mamy 585 koni i 700 Nm. I teraz słucham, mój drogi, Ciebie, bo to jest jednostka 4-litrowa,
z podwójnym 4 turbo, co Podwójne ciekawe, i z turbo. suchą miską olejową. Suchą miską, tutaj mamy właśnie koreczek wlewu. Mhm. No i teraz powiem Ci ciekawostkę. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że ten samochód jest tańszy w eksploatacji niż wypasiona wersja GLS-a na przykład. Co ty gadasz? Dziwko, co? Byś Przecież to przypuszczał, byś jest zobaczył... supercar już. Osiągami No i to, jest, właśnie. to można śmiało mówić I o teraz, supercarze. jeżeli chodzi o jakieś eksploatacyjne rzeczy, bo praktycznie ten silnik nie przysparza nam jakichś dużych kłopotów, nie? Jak sam wspomniałeś, ten silnik jest troszeczkę stuningowany, przerobiony do motorsportu, także on dostaje mocno w dupę, Tak. ale jakby dużych tutaj usterek nie ma. Jedną najbardziej powtarzającą się usterką w tym silniku to są cewki zapłonowe. Potrafią wypadać zapłony, cewki się uszkadzają. Koszt wymiany takiej cewki to jest 1400 zł, 1300 zł mniej więcej. Jest to podwójna cewka, czyli mamy tutaj 4 cewki, tak? Czasami przy wijaniu świec potrafi się uszkodzić. No dosyć bardzo jakby delikatny, Newralgiczny punkt. punkt. I to jest jedyna rzecz, która praktycznie w tym silniku się dzieje. Ani turbiny nie strzelają, ani jakieś tam osprzętowo raczej, wiesz, tutaj się nic nie dzieje. Przykład, filtr oleju w ASO to jest 140 zł. Do tego kilka litrów oleju. Naprawdę? I co? Zdziwo? Hamulce. No właśnie, tutaj Zobacz mamy tarcze hamulce. standardowe, 390 mm Pływające. średnica, pływająca. Tak. Można było domówić sobie ceramikę, ona była trochę większa, 405 mm średnicy, 8-tłoczkowy zacisk i to już naprawdę petarda działało, bo podkreślmy też, że samochód jest bardzo lekki jak na swoją moc i osiągi. 1630? Tak, wersja dokładnie Roadster, 85 kg, 80 kg cięższa od coupé, ale to jest, wyobraź sobie, przy takim aucie, które ma V8, dwie turbosprężarki, taką technologię, to jest tylko 80 kg więcej niż Golf R. 80 kg więcej niż Golf R tylko, nie? Jakie Jaka to jest? osiągi? No aluminium i tak dalej. Wiesz, z czego zrobiono komorę silnika tutaj? To już nie jest aluminium. Tu oczywiście też nam się magnes nigdzie nie przylepi, ale to są wszystko stopy magnezu, bo mają lepszą sztywność niż aluminium. No, a trzeba było tutaj oczywiście to wszystko ładnie zamknąć, usztywnić, żeby to nie pracowało. Zobacz, że tutaj nie ma żadnej rozpórki, a to właśnie głównie dzięki temu, że mamy to zrobione ze stopów magnezu i ładnie nam usztywnia. Przepraszam, że wszedłem Ci w słowo, bo chciałeś jeszcze dokończyć. O hamulcach. No, tak. O hamulcach. Przednia tarcza to jest 3600. Co? Klocki 2600. Chyba że miałbyś tutaj ceramikę w tej wersji, No to wiadomo, że ceramika no to to ceramika, ale porównywalnie do Ferrari czy do Porsche, to i tak nie jest źle, bo Ile? to 23 000 sztuka tarczy. To z tego co pamiętam, jak robiliśmy test Turbo S-a, 36. możecie sobie tutaj go obejrzeć, to tarcza kosztowała coś koło 4 dych właśnie. 36 000, a w Ferrari 17, jeżeli dobrze pamiętam. Proszę, zobacz. Zobacz, ile tutaj jeszcze bąk ma miejsca. Pomimo tego, że fotel nie jest regulowany na wysokość, bo jest? A nie, jest, przepraszam bardzo. Ten mogę sobie wyregulować, chociaż jak testowaliśmy wersję coupé, też poliftową już, to nie można było regulować sobie fotela, z tego co pamiętam, na wysokość. O, i jeszcze zobacz, mieszczę się? Mieszczę się. Ja jeżdżę, mój drogi, Suprą na co dzień. Ja jestem tak giętki, tak wygimnastykowany, że zawsze znajdę sobie dobre miejsce. Niemniej, rzeczywiście, wiesz, że nawet tak na postoju i na biegu jałowym czujesz, że on ma charakterystykę pracy silnika wolnossącego. W ogóle fantastycznie ukryli to, że to jest silnik turbo doładowany. To jak szybko, spontanicznie on się wkręca na obroty i podczas jazdy to samo, to jest coś absolutnie niesamowitego. Dach złożymy, tak? Składaj. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, to wyłączę, żeby lepiej było nas słychać. To już tak różowo i fajnie nie jest, mój drogi. Zobacz, jak wygląda kierownica po 17 000 kilometrów przebiegu. Oczywiście to jest specyfika Alcantary, czy tam zamszu, którą została obszyta. Z takimi kierownicami powinno się jeździć w również zamszowych rękawiczkach i wtedy to zużycie jest mniejsze. Oczywiście można to doczyścić, można to dopracować, niemniej no, wygląda to fatalnie, okropnie, do tego tłuszcz się ima z naszych rąk, łój i niestety to wszystko wsiąka, można powiedzieć, w tę Alcantarę. Fotele, no może jakiegoś spektakularnego zużycia po nich nie widać, ale gdzieniegdzie po tych 17 000 kilometrów też już są pozagniatane, chociaż okej. Myślę, że będzie to dobrze widać po Znośnie. większym przebiegu, bo to się wszystko niszczy też według mnie przez wysiadanie. No bo boczek jest tutaj wysoki, Wsiądź do nie? niego jeszcze raz i spróbuj z niego wyjść. Płynnie, A co znaczy płynnie, kurwa, bez mam... podpierania. Jak bez podpierania? Proszę bardzo, wyjdź. No ja z kabriolotów zawsze tak wysiadam, tu się łapię. Co ty? Ty, No co ty jesteś? Dobra, składamy dach teraz Co? w takim razie. A ty, może unboxing zrobimy?
Przecież to się zwulkanizuje. Jak to się zwulkanizuje, stary, to będą ślady po prostu na wieki wieków. Amen. Jedyny w swoim rodzaju, proszę Państwa, unboxing Mercedesa GT-R Roadster, jednego z 750 egzemplarzy. Po 5 latach go odpakowaliśmy. No powiem Ci, patrzę na to auto i mam banana na twarzy, banana po prostu. Takie rzeczy jak bagażnik oczywiście w tym aucie są kompletnie nieistotne, ale dla porządku możemy powiedzieć, że to 165 litrów, 2 kabinóweczki włożysz, 2 miękkie torby włożysz. Podejrzewam, że nawet na szerokość wejdą kije do golfa, a 2 rakiety tenisowe już na 100%, może bez wózka tenisowego. Pałąki przeciwkapotażowe, które są na stałe, a nie są wysuwane w żaden sposób, nie ma tutaj żadnej pirotechniki dodatkowej. Malutki wiatrołapik, taki szklany, więc łeb urywa już powyżej 80 km na godzinę, ale nie o to chodzi w tym aucie. Tu chodzi po prostu o to, jak to przepięknie wygląda. A linię ma ten samochód obłędną. Na żadne auto tak mi się japa nie cieszyła jak na to. I też bardzo mi się podoba wnętrze tego samochodu, bo pomimo upływu lat nadal naprawdę wygląda zajebiście. Wyobraź sobie, że cały ten kawałek tutaj ułożono w literkę V, czyli tak jak jest ułożony silnik, i też ma 8 cylindrów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To oczywiście są tutaj klawisze, ten do zmiany trybów, ten do zwiększania, zmniejszania głośności, a te oczywiście do ustawień poszczególnych elementów samochodu. Tutaj spoiler, tutaj wydech, który włączę sportowy, tu wyłączanie kontroli trakcji. Zawias ma 3 ustawienia, komfort, sport i sport plus, no a tutaj oczywiście skrzynia biegów. Samych trybów zobacz ile masz tutaj. Kurna, indywidual, komfort, sport plus, race Ci zostawić, nie? Nie daj spokój, ja się boję tego auta. Dobrze, mam dla niego taki komfort. respekt, że... Tak, to jest niesamowite, Powiem, nie? Kapeć wiesz, z tyłu ma 325 szerokości, 32,5 cm szerokość kapcia. To nawet w GT3 RS chyba jest 315, 305, coś takiego. No oczywiście Myślę, że- stare myślę, że audio, to- czyli nie jest dotykowe, więc musisz je sobie obsługiwać z tego panelu tutaj. I to jest trochę niewygodne, bo wiesz, Tak. nie wiem jak dla Ciebie, Tobie, ale mnie tutaj jest troszeczkę ciasno. Ale takie ma być to auto, Wiesz, ja strasznie ale nie, to lubię. Wiesz, Łukasz, chodzi tutaj o tą obsługę, nie? Tu tego, wiesz, musisz ten łokieć tam gdzieś z tyłu wysterować, No bo wiesz, żeby... tutaj zaraz Ci się tu przed naszymi wiem, to nogami jest- jest silnik. tu gdzieś się to kończy, trzeba było nie? zabudować, tam trzeba było umieścić skrzynię, ale moim zdaniem to auto sprawia poczucie właśnie, że nie jest komfortowym Gran Turismo, tylko sportowym samochodem. Tutaj możesz się zaprzeć nogą, jak wchodzisz w zakręty. Znaczy to też tu mam plus, bardzo dużo nie? miejsca, nie? Tutaj, jeżeli o to chodzi, tutaj do kolana i tu mega, nie? Tu się czuję taki bardziej, wiesz... No i tutaj, mój drogi, to nas wytrzęsie, bo w zawieszeniu wymieniono wszystkie tuleje gumowe na unibole, czyli na stalowe, 15 na godzinę. Niby ma 3 ustawienia tej sztywności tego zawiasu, ale już w komforcie Ale to jest... czuć. Ty, no w komforcie jest twarde jak skała. W sporcie robi się twarde jak granit, a kurde, w sporcie plus to jest wanat. Daj spokój. Najtwardszy z materiałów znanych na ziemi. Czujesz w ogóle jakąś różnicę? Wiesz co, jak zmieniłeś, Komfort. to tak. To jest komfort. To jest sport. Nie dość, że czuję jest różnicę, to Sport jeszcze Plus. słyszę różnicę. Teraz to tam nie ma żadnej sprężyny i żadnego amortyzatora w Sporcie Plus. Daj spokój, to jest po prostu... Ale z drugiej strony zobacz. Rzuca nami w każdym kierunku, każda nierówność jest inna. Mamy Roadstera, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy i zobacz jaką ma sztywność nadwozia. Nie, to jest... Zazwyczaj auta o słabej sztywności, to tutaj czujesz jak cała buda pracuje. Tu Inaczej dechę słychać, wszystkie inaczej tu, wiesz. tylna oś, inaczej przednia, a tutaj, mimo że nie masz dachu, to jak musiał tutaj spód samochodu zostać usztywniony, No. że to nie pracuje w ogóle, tylko jest sztywniutkie. O, Zajebiste, co? jaka ulga. No. Skrzynia biegów to też nie jest 9G-Tronic, czy jak oni tam to nazywają w zwykłych Mercedesach. Tutaj jest skrzynia 7-biegowa Speed Shift, czyli też przygotowana do sportów motorowych. No i słynąca i z trwałości, i z tego, że te przełożenia bardzo szybko zmienia. No. Co no? I generalnie się z nią też nic nie dzieje. Tak?
Tak. No właśnie, ale mamy tutaj jeszcze tak. Co jakby Ci przyszło wymienić olej w skrzyni? Wymienia się tu olej w skrzyni? Wymienia się olej w skrzyni. I w dyfrze? I w dyfrze wymiana oleju to jest jakieś 2600 zł. W skrzyni, tak? W skrzyni. Do dyfra tam wchodzi niecałe 1,5 litra, także to jest jeszcze adekwatnie dużo mniejszy koszt. Propos, jak żeśmy teraz przejeżdżali przez te zajebiste nasze dołki, dziurki, No. koszt jednego Amora No. 13 tysięcy złotych. To też nie jest jakiś spektakularny koszt, jeżeli mówimy o samochodzie, który kosztuje nie. 1 000 000 złotych i już może aspirować do grona supercarów. Tylko właśnie. powiedz mi tak, no bo samochód nasz ma 17 000 przebiegu. To nie są auta, którymi jeździsz jako daily, więc No one nie. nie mają natłuczonych 100, 150, 200 tysięcy i takiego Amora nie musisz wymieniać przecież po 20 tysiącach, Nie, nie? ja myślę, że taki amortyzator to wymienisz po stówce, jeżeli w ogóle będzie taka potrzeba, nie? Zobacz, przy 60 na godzinę można złożyć daszek. Jest przyjemnie, nawet przy takiej jeździe. Zobacz, mamy ile na zewnątrz? 12,5 stopnia. I powiem Ci, że łepetyna mi nie zmarzła. Nie, bo ten nawiew to naprawdę Zajebiście robi działa, robotę, nie? co? Ale zamykam go po to, żeby nas lepiej było słychać, bo jednak te szumy mikrofony zbiorą i potem będą widzowie mówili, że dźwięk. Więc tylko I znowu dlatego się to do Piotrka zamykam. przyczepią. Tak, to nie będzie oczywiście nasza wina, to będzie wina silnego, że źle zmontował materiał, zły dźwięk. No masz rację, że nie jest to wygodne auto na długie trasy, bo nawet tutaj w fotelu pasażera jak siedzę, to pozycję mam dziwną. Bardziej pionową, nie? Nie możesz troszeczkę tego, wiesz, wyprostować, tak, nie? Tam przez to, że mam z przodu zaraz pod nogami silnik, to podparcie na stopy mam prawie pionowo ustawione. Żeby sobie podeprzeć tutaj uda lepiej, no to muszę zrobić taką kołyskę. Jak zrobię tą kołyskę, to już zaczyna mi brakować miejsca nad głową. Co więcej, ta część tutaj dachu jest sztywna, ta jest tutaj miękka. Mam wrażenie, że przy hamowaniu to będę tutaj o ten rand zawadzał w tym miejscu. Więc tak nie jest to rzeczywiście samochód na długie trasy. Zdecydowanie w jakimkolwiek 911, nawet w GT3 RS, to poczucie przestrzeni będzie większe. Tak. Możesz usiąść jeszcze niżej, masz więcej miejsca na nogi, więcej na ramiona, ten tunel jest tam niżej osadzony, węższy, więc poczucie przestronności zdecydowanie jest większe w 911. Tutaj cały czas mam to kolano przy tym boczku, na to jest trochę więcej miejsca. No i w niektórych elementach jest już oldschoolowo. Tak jak na przykład przyciski do otwierania, zamykania zamka centralnego, otwierania szyb. To jest wszystko jak z Mercedesa Vito. Tak to wygląda. No, Co tak ciekawe, tanio, nie? Tak Słabo. tanio. Mimo że na przykład poliftowa kierownica już jest taka nowoczesna z tymi pokrętłami, to niektóre elementy tutaj są takie no już pachną naftaliną. Leciny, ząb czasu odciśnięty, Tak, naftaliną lekko pachną. No i nie wszystko też działa tak jak powinno. 17 000 ma samochód, a ta klapka już się nie wysuwa. I podobnie było w naszym Mercedesie, testowym Mercedesie AMG GTR, którego testowaliśmy na Silesia Ringu kilka lat temu, tylko w wersji coupé, też ta klapka już sprawiała problemy. Tu zauważyłem takie mankamenty z Twojej strony, jak maskownica głośnika, która odpada. Tutaj, zobacz, co się stało. Kieszeń w drzwiach, Wyrwana. delikatnie ktoś już ją naruszył. Ale bierzmy to może pod uwagę, że ktoś może jechał na tym fotelu pasażera i był trochę w strachu, wiesz? Da, i zamiast za cykorki, którą Złapał go za tutaj boczek nie ma, to i złapał wyrwał. go za boczek i wyrwał. Tak mogło być, nie przeczę. Ale i tak jak jechaliśmy, to nic nie skrzypiało. To jest obite skórką, tu jest obite skórką. Jakościowo naprawdę nie ma się czego przyczepić. Tutaj nawet to wszystko nie jest zbytnio porysowane. Wygląda ładnie. No i tu plakietka AMG GTR Roadster One of 750. Patrz jak rychło w czas zamknąłem daszek. Bardzo dobrze. Świetnie to wróży naszemu sprawdzianowi Zerosto, wiesz? 3,6 sekundy na pewno zrobimy. Mam naprawdę duży respekt do tego samochodu. Ja się Ferrari tak nie bałem, jak się boję tego auta. Ale Bo wiem, budzi- co on potrafi i się naprawdę go boję. Ale dzisiaj już się nie produkuje takich aut. Dlaczego? Rozumiesz, to jest wymierający Dlaczego? gatunek. Nie wiem dlaczego, myślę, że to jest Dlaczego? po prostu oczekiwanie rynku. Nikt już nie chce takich samochodów albo grono odbiorców takich aut, tych prawdziwych, a nie tylko tych, którzy piszą komentarze. Jest takie, że firmom nie opłaca się ich produkować. Wszystko jest już No, bo to jest ugrzecznione. garstka ludzi, którzy kupują takie samochody, nie? Tak. Tak. Nowy SL i nowy GT są wyprodukowane dla ludzi, którzy lubią się pokazać i pochwalić, siedząc w saunie kolegom, że ich auto ma 600 czy 700 koni.
te samochody budowano dla ludzi, którzy naprawdę wyjeżdżają na tor, którzy naprawdę chcą się uczyć. Zobacz, jaki on jest głośny przy 110. Próbuję 120. No, a weź no tutaj spróbujmy. O Jezu, na tym betonie to jest w ogóle tragedia. Ale on nie ma takiego dużego spalania. Zobacz, 116 km przejechane, Bo ja jadę jak 2 godziny, 14 i 1 średnia. Oczywiście jak kupujesz taki samochód, no to nie zwracasz uwagi na zużycie paliwa, ale fajnie byłoby móc przejechać przynajmniej te 500, nie? Żeby nie trzeba było stawać za każdym razem na tankowanie. Nie wiem, czy wytrzymasz te 500 bez wysiadania z tego samochodu. Natomiast jeżeli porównujemy go do 911 GT3 RS, bo to jest odpowiednik tego auta, to i tak jest tutaj zdecydowanie bardziej komfortowo. W GT3 RS-ie przy tej prędkości już nie moglibyśmy normalnie rozmawiać. Ma to oczywiście swoje zalety, bo tamto auto jest jeszcze bardziej takie mechaniczne. W sensie słyszysz wszystko, co dzieje się w silniku tam z tyle umieszczonym. Słyszysz, nawet nie czujesz, słyszysz każdą zmianę biegów. Natomiast tym autem, jeżeli przyjdzie Ci pojechać na tor, to dojedziesz nim zdecydowanie mniej zmęczony niż GT3 RS-em. A jak pokazują dane z Nürburgringu, potem kółko na tym torze zrobisz w czasie lepszym niż GT3 RS, ale bez pakietu w Weissach. Bo jakbyś miał GT3 z pakietem w Weissach, to już zrobisz szybciej w GT3. O całe 0,8 sekundy. Ale to są już, wiesz, takie wartości. Ja wiem, że to jest jakiś tam punkt odniesienia, jakiś target, do którego dążą wszystkie marki, no ale Ty kupując takie auto nie sprawdzasz czasu, jaki miało na Nürburgringu, nie? A tu zobacz tą Chyba, że jesteś prawdziwym fanem takiego samochodu, nie? Tą długą maskę, to urzeźbienie na jej środku, te boczki piękne, no kurde. No i co? 10 litrów, tak przy 110-120 na godzinę. No ale wiesz, ja jadę spokojnie, tak? No nie no, to emerycka jazda można powiedzieć. No w tym winklu to nigdy nie jechałeś poniżej przepisowej prędkości. Żadnym autem. Ale Boję się go musnąć, znaczy, bo... ja absolutnie to rozumiem, żeby nie było, papież. Naprawdę ja to doskonale rozumiem. Ja swoje przeżyłem z tym samochodem. Wiesz, zamienimy się później, także... Tak, ale 0-100 robisz ty. A, dzięki, kurde. Nie ma problemu, na mnie zawsze można liczyć. O Już. O Mać. On dopiero zaczął jechać, co? Człowieku. 4,47. No ale widziałeś, co się działo. Wiem. Ja cię kręcę. Wiem. Ale i tak ładnie się odepchnął z początku. Czuć było, że go stłumiła ta szpera na początku. I później dopiero nam zaczął buksować. I potem zaczął dokładnie dopiero jechać. Nie, to się nie złamiemy chyba. Nie tym samochodem. To skrętna tylna oś nie ma tutaj pomagać Ci w zawracaniu albo w parkowaniu. O 4,56. A zamienimy się? No tak. O ja Jezus Maria, jak on potem... 4,28. 4,28. No to daj, zrobię screena. A przyświecasz się latarką? Nie, musiała się włączyć. Czyli 4,28, czyli zobacz, jest lekko mokro. No. Cały czas chodzą nam wycieraczki. Ta droga jest taka wilgotna. Mamy całkowicie wyłączoną kontrolę trakcji w tym momencie i byliśmy w stanie zrobić we dwóch niecałe 4,3 do 100. Tak. No, jest się czym chwalić, powiem Ci. Oj. Już. Nie, teraz było gorzej, bo się poślizgał, nie? To czuć było, że się ślizga. I co? 4,57. Czuć było. 4,17 najlepszy czas, jaki zrobiliśmy, tak? Tak. Biorąc pod uwagę warunki, to, że mamy wilgotny asfalt, to, że delikatnie tam ten tył nam cały czas pracuje, I jest no na to dwóch. i tak uznaję, że jest naprawdę super, nie? Wiesz, i on nawet, zobacz, wciskasz mu, a on nawet skubany nie redukuje sobie przełożenia, tylko Ciąg, po prostu ciąg ma na taki cały, ciąg, ma taki ciąg jak silnik wolnosący, zobacz, 2200 obrotów i patrz. Kurna, przecież on na jednym biegu, zobacz, sprawdźmy go.
Zróbmy mu 7 bieg, tak? No. Mamy 7 bieg, wrzucamy. Manuala, mamy 7 bieg. I zobaczmy, jaki ma... Maksymalnie jedzie ile? 80. To zobacz, teraz jedziemy, uwaga, zwalniam. Na 7 biegu jedziemy 80, mamy 1500 obrotów, 2000 obrotów, cały czas na jednym biegu. Cały czas jedzie na jednym biegu. Zobacz, jak się napędza. Czyli na jednym biegu, na 7 biegu możesz zrobić od 70-80 do 317 na godzinę. 250 km na godzinę na jednym 7 przełożeniu tej skrzyni. Nie wiem, chyba my żeśmy to samo testowali w Ferrari, nie? Tam też chyba było coś takiego. Nie pamiętam, ale zobacz. Drugi bieg w silniku doładowanym, drugi bieg 110 na godzinę. Mówimy o silniku doładowanym, więc jak to jest zajebiście tutaj wszystko dograne ze sobą, to rzadko które doładowane auto na dwójce pojedzie więcej niż 100 na godzinę. Generalnie banan z gęby mi nie schodzi w tym samochodzie. Ja powiem Ci tak, są czasami ludzie, wiesz to jako dziennikarz motoryzacyjny, już teraz, a nawet jako mechanik, że ludzie potrafią przyjść czasami i pytać, a jakbyś miał kupić sobie jedno wymarzone auto, takie dla siebie, nie myśleć o tym, ile ono pali, nie myśleć o tym, jak duży ma bagażnik, czy zabierasz nim rodzinę, czy nie, kupujesz auto dla siebie, dla własnego fanu. Nigdy nie byłem fanem na przykład takich wozów jak Ferrari, Lamborghini, tego typu. Ale to auto kupuję kurwa całym sobą. A przede wszystkim za to, że nadal jest to taki samochód, jakimi jeździliśmy 20-30 lat temu. Czyli nieokiełznany samochód, który Cię uczy. Dzisiaj auta Cię rozleniwiają. Tak, dzisiaj mają wsiadasz w systemów nawalone, samochód i jedziesz i się niczym nie przejmujesz. Tutaj w tym aucie czujesz respekt. Nie tyle przed jego mocą i przed jego newtonometrami, co czujesz respekt przed tym, jak zostało skonstruowane. A zostało skonstruowane tak, że jak przegniesz, to Cię zabije. Zostało skonstruowane tak, że nie wybacza Ci błędów. Zostało skonstruowane tak, że Cię zmusza do tego, żeby się uczyć, żeby się doskonalić w jeździe. Do myślenia. No, nie dziwię się, że ten samochód jako nowy kosztował bańkę i dzisiaj też kosztuje bańkę. Wyobraź sobie, że 750 sztuk wyprodukowanych spowodowało to, że o ile GTR-a kupę możesz dzisiaj kupić już za 500, 600, 700 tysięcy złotych, za 800 to wersję Carbon Pro, która była też rzadka dosyć, to Roadstery są w cholerę drogie. W Polsce do sprzedaży nie znalazłem żadnego, w Niemczech jest około 15-20 sztuk i ich ceny zaczynają się od 200 tysięcy euro, a kończą, jak jest samochód w naprawdę fajnej kondycji, bardzo mało jeżdżony, na 250 tysiącach. Sprowadzając do Polski, oczywiście dołożyć jeszcze do tego musisz. Ponad bańkę. No choćby akcyzę, tak? 18,6%. I to świadczy o tym, jak już dzisiaj jest to wyjątkowe auto, a za lat 10 będzie jeszcze bardziej wyjątkowe. Pierwsze auto, któremu daje mój drogi... 11. 11 na 10. Naprawdę. 11 na 10. 11 na 10, dokładnie. 11 na 10. Powiem Ci tak. Tutaj trzeba w komfort wchodzić, Tak. wiesz? Tak, tak. Boję się, robię to delikatnie. Tak, Ale widzisz, tak jest zeszperowany. widziałeś? Tak szpera od razu działa. Jebaniec. I to zobacz, przy jak niskiej prędkości to robimy. Fakt, że jest mokro. Zobacz, on... Ale to szarpnięcie jest niesamowite, jak on łapie tą trakcję, co? Nie? No. Ale trzeba bardzo delikatnie z tym gazem. To jest tak, że on ma ten moment od dołu. Ma to dobre wyważenie, ale... I już, widzisz? Już za bardzo, ale jeszcze wyszliśmy z tego. Jeszcze raz, Piotruś? Ja poproszę i powiem Ci, że się cieszę, że to Ty robisz, bo ja nie miałbym tyle odwagi. Ja też nie mam.
Czy ja, inaczej, może ty nie masz odwagi, ja mam odwagę, ale ty masz rozsądek, a ja nie, wiesz? I czym się różnimy? To nas może różnić zdecydowanie. O, i teraz bardzo ładnie. Co? A Bardzo dziękuję! Bardzo ładnie, także... No chcieliście ładne zdjęcia, to macie.